Praca uszlachetnia. Najlepsza na kaca jest ciężka praca lub człowiek musi pracować, żeby śmierć nie zastała go na siedząco. W ostatnim roku z wyżej wymienionych powodów lub powodów zupełnie innej natury pracę w TME znalazło 400 osób. Wśród tych szczęśliwców znaleźli się pracownicy pionu logistyki magazynowej, pionu operacyjnego czy pionu rozwoju. Wśród ofert mniej lub bardziej standardowych zdarzyły się też takie, obok których nie można przejść obojętnie. Chcemy się nimi pochwalić, zakręcić kuprem i przygwiazdorzyć, bo mamy je tylko tu, w TME. Witajcie, zwo mnie Jędrek Tadeusz. Przyznam się wam dlaczego, że pasterz w TME to robota moich marzeń. Robota na wypasie, a właściwie psi. Wypas trzeba robić na różnorodnym terenie, w zależności od humoru i nastawienia łowiec. Robota daje napięcie, jednak po syćkich stresach siednę z sowieckami i całe napięcie znika. Jak widać, robota daje możliwość nadzorowania. Moje stado to syćka 50 sztuk. Z rana całowiecki wypuścić, a potem na wieczór zagonić. Bez krokomierza się nie rusą. Obowiązkiem pasterza jest dbanie o kolejność wybiegu, czym mam wdzięczność i bezinteresowne oddanie stada. W mojej robocie nie ma nudy, nie ma na co narzekać, gdyż świeże powietrze je, furgon z sionem cały czas, gęsiwo łowcom daje, syćka są szczęśliwi. Jakiem tu przyleciał ze swoich górskich stron, tom wiedział, że będzie cińsko, bo to teren równiuśki i taki zmartwiony chodził jak strośnie. Jeno wiecie co? W TME przenosimy góry. Hej, nazywam się Jan. Mój dziadek był zawiadowcą na stacji w Gałkówku, mój tata zbierał obrazki aut wyścigowych z gum turbo, a ja odziedziczyłem po obu zamiłowanie do wszelkiego rodzaju pojazdów i dlatego zawsze chciałem zostać parkingowym. Uwielbiam zapach benzyny, rozgrzanego asfaltu i niebieskiego Wunderbaumu w Starym Punto. Od 2 tygodni pracuję w TME na stanowisku parkingowego w dziale utrzymania ruchu pod biurowcem. Co predysponuje mnie do tego stanowiska? Kocham kontrolę i porządek. Doświadczenie z przeparkowywaniem aut zdobywałem latami. W bardziej lub mniej prestiżowych okolicznościach, ale zawsze z klasą wręczając karne kody. Jako że firma uwielbia innowacje i niezmiennie się rozrasta, wprowadziliśmy system miesięcznych biletów parkingowych, uprawniających do parkowania w wyznaczonych strefach i terminach. Strefa Matą Ticket dla parkujących gdzie bądź i jak bądź. To wersja budżetowa biletu, co oznacza, że za styl parkowania i niechlujstwo dedykowane miejsce należy się jedynie raz na tydzień. Resztę dni posiadacz Matą Ticket miejsca parkingowego szuka sobie sam. Ja umywam ręce. Strefa Houdini Ticket dla potrafiących parkować w liniach do tego wyznaczonych, jak również równolegle do krawężników i tyłem za pierwszym razem. Liczba dni z dedykowanym miejscem zależy tu od widowiskowości manewru parkowania. Strefa Yoda Ticket dla tych nielicznych, którzy potrafią parkować po ciemku, w deszczu i z zamkniętymi oczami. Tu liczba dni jest nieograniczona. Opcja ta daje tyle samo radości, co szacunku ulicy i parkingowego. Stanowisko parkingowego, oprócz benefitów wizualnych, czasami trafiają się niezłe perełki, daje możliwości rozwoju. Już wkrótce TME rozbudowuje parking o awionetki i nieparzystokopytne. Cześć, nazywam się Monika. Pracuję w dziale koordynacji przepływu ludzi w CLR. Od zawsze przyświecało mi jedno zdanie – Pantarej. W przypadku mojego stanowiska pracy nawet bez wody. Do moich obowiązków należy dbanie i nadzór nad tubą zjeżdżalni. Przeprowadzam codzienne testy, żeby sprawdzić, czy nie utknął w niej ostatni zjeżdżający z wczoraj. Monika! Utknęłam! Tu potrzebna jest wysoka kultura osobista i duża doza tolerancji, jeśli jednak ktoś utknął. Utkłam! Pomocy! Na tym stanowisku niezbędne jest także czytanie w myślach osoby, która szykuje się do zjazdu. Zawsze może wpaść jej do głowy pomysł zjeżdżania głową w dół. O, co to? To nie. Nie na mojej warcie. Żelazna zasada brzmi: zjeżdżaj zawsze nogami w dół.
Odstępstwa możliwe po okazaniu aktualnej karty sternika jachtowego lub ważnej legitymacji członka gromu. Monitorowanie temperatury ciała zjeżdżających, jak i siły ślizgu wewnątrz tuby stanowi dodatkowy fun factor całego procesu. Aha, i oczywiście jest jeszcze fear factor. Wytłumaczyć Wam? Pracownicy cierpiący na codzienny syndrom chronicznego zmęczenia robotą od południa mają obowiązek zjeżdżania tubą, aż im minie. Koordynowanie tych zjazdów to czysta przyjemność. Słońce, piasek, woda. Któż nie chciałby rozpoczynać kariery w tak pięknych okolicznościach przyrody? I już sobie myślisz, że to workation marzeń. A tu się okazuje, że zatrudniają do pracy przy betoniarce. A u nas w TME po ludzku. Pasterz przy owcach, parkingowy przy furach, a basenowy przy zjeżdżalni.